Cześć, z tej strony Marek. Witam Was na moim kanale o aranżacji wnętrz. Mała kuchnia w bloku to często duży problem dla ludzi urządzających takie pomieszczenie. No bo wiadomo, każdy chce, żeby ona była funkcjonalna, ładna, praktyczna, żeby była dobrze urządzona, a my, żebyśmy się cieszyli nią przez lata. Ale jak to zrobić? Co uczynić, żeby takowa ona była? Dzisiaj mam takie 15 pomysłów, takich 15 sposobów, które sprawią, że na pewno będziecie się cieszyli tą kuchnią przez lata. 15 pomysłów, ostatni pewnie będzie najtrudniejszy do zrealizowania, ale warto. Myślę, że warto postarać się go zrobić. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dajcie znać, jakie Wy macie pomysły i sposoby na Wasze małe kuchnie. Zanim zaczniemy, proszę naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli nadal tego nie zrobiłeś, daj łapkę w górę, bo to zawsze motywuje. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok, ok? Zaczynamy i zaczynamy od punktu pierwszego, bo jest to jeden z ważniejszych punktów na pewno w każdej kuchni, ale w małej kuchni jest problem, aby mieć dużo blatu. Jak już ci, którzy oglądają więcej moich odcinków, wiedzą, zawsze powtarzam, te 2 metry bieżącego blatu to jest takie must have. 2 metry wolnego blatu. Nie, że tam jakieś urządzenia stoją, albo jest tam zlewozmywak w tym, czy płyta grzewcza. Nie, 2 metry wolnego blatu, no bo potrzebujemy po prostu coś ugotować, przyrządzić tam. Dobrze, jak to zrobić? Jeżeli nie pozwala nam na to miejsce, musimy mieć lodówkę, często mamy jeszcze jakiś wyższy słupek, tak? I nie wystarcza tego blatu. Warto postawić na mobilny barek. Często mamy miejsce przed kuchnią, gdzie możemy taki mobilny barek, mobilną wyspę zrobić. Jeżeli nie masz, bo tak może być, miejsca na tą wyspę taką, to na 100% można zrobić szafkę z blatem chowaną pod głównym blatem. Coś takiego. O tyle jest to fajne, o tyle jest to przydatne, że zawsze jak wysuniesz, masz drugi dodatkowy blat. Oczywiście szafki są swoją drogą, tak więc nie tracisz na tym miejsca, ale drugi plus takiego rozwiązania jest taki, że ten blat w szafce jest niższy. Jeżeli nie masz wyspy, ze względów na rozmiar nie możesz mieć, czyli nie masz wyspy, przy której mógłbyś usiąść, mogłabyś usiąść, przygotować coś, to ten blat niższy na to Ci pozwoli. Tak więc jest to dobre rozwiązanie, bo po pierwsze masz dodatkowy blat, po drugie możesz przy tym usiąść, a nie tracisz miejsca, jeżeli chodzi o szafki. Punkt drugi, sposób drugi na bardziej zorganizowanie takiej kuchni. Jeżeli kuchnia jest na tyle wąska, że masz szafki tylko na jednej ścianie lub małą literkę L, i tu Ci zostaje jakieś tam 100 cm do ściany, to można zrobić, bo standardowa głębokość szafek to jest oczywiście 60 cm, ale można zrobić ten jeden rząd szafek na 80 cm, czyli z tyłu mamy 20 cm więcej. I jest o tyle to fajne, że możemy wtedy, mamy miejsce na jakiś drobny sprzęt AGD, chociaż o tym będzie później trochę, bo też nie jestem tego aż tak dużym zwolennikiem, ale jest miejsce, ale możemy zrobić tam dodatkowe szafki. Czy to na sztućce, takie półeczki otwierane, chowane, czy to na sztućce, na przyprawy, czy książkę kucharską postawić. No słuchajcie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma i te 20 cm może zrobić różnicę. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Idę do punktu trzeciego. Teraz bardziej względy wizualne, minimalistyczne uchwyty lub brak uchwytów. Od razu powiem, ja jestem za uchwytami niż za ich brakiem, czyli żeby zrobić wyfryzowane, aczkolwiek tak, pod względem wyglądu to bardzo ładnie wygląda, jak ktoś lubi, super, fajnie, tylko pod względem praktycznym nie jest to do końca dobre, szczególnie dla pań, które mają długie paznokcie. Przy zmywarce, zamrażalniku łatwo te paznokcie można sobie połamać, bo jednak te urządzenia zasysają, no i ciężko otworzyć takie szafki z wyfryzowanymi uchwytami, ale ładnie to wygląda. Jednak ja polecam, żeby zrobić uchwyty, ale minimalistyczne, takie nie rzucające się w oczy, bo wtedy bez kłopotu je to otworzysz, a
Wizualnie nie robi się ta kuchnia ciężka, bo jeżeli damy naprawdę cięższe, ozdobne uchwyty do takiej małej kuchni, nie idźcie tą drogą, bo to może nie wyglądać dobrze. Punkt czwarty, wizualny i praktyczny. Bardzo często się zdarza w ten sposób, że jeżeli jest mała kuchnia, małe pomieszczenie, to ze względu na to, że chcemy mieć jak najwięcej miejsca do przechowywania, górne szafki zabudowujemy od początku do końca. Ja rozumiem, dlaczego tak postępują niektórzy ludzie, ale uwierzcie, że warto zrobić dwa sposoby. Nie robić w całym ciągu szafki zabudowanej, a jeszcze w tym samym kolorze co dół. Wtedy automatycznie przytłacza to taką kuchnię. Nie, zróbmy w ten sposób, że jasne, górne szafki niech będą, ale nie na całej ścianie. Częściowo dajmy albo półki, albo witrynki przeszklone. Witryny przeszklone nie muszą być, ja wiem, że nie każdy lubi mieć tam wszystko tak na widoku, nie muszą być ze szkła takiego przeźroczystego, takiej szyby. Ładnie to wygląda, ok, ale rozumiem, że wtedy trzeba mieć idealnie poukładane, a kto lubi bawić się w kuchni i sprzątać ją cały czas? Ja nie. Tak więc podejrzewam, że więcej takich osób jest jak ja. Wtedy może dać szkło mrożone, mleczne, tak żeby było to lżejsze, nie było to takie samo jak te szafki obok i lepiej to będzie wyglądało. Ewentualnie faktycznie półki, nie za dużo tych półek, bo znowu no, te półki trzeba wycierać, tak? Kurz z tego. Po co? Ale jeżeli zrobimy jedną, dwie półki nieduże, no to przetarcie ich nie sprawi nam jakiegoś problemu. Kolejny punkt, który wpłynie pozytywnie na wygląd takiej małej kuchni, to brak duperelek. Trochę to się skłóci z tymi półkami, ale zaraz powiem, o co chodzi. Nie warto mieć bardzo dużo rzeczy na blatach poustawiane. Tego drobnego sprzętu AGD, tu jakiś blender, tu oczywiście czajnik, bo czajnik zazwyczaj jest, tu ekspres do kawy, tu mydelniczka, tu, nie wiem, papier, ręczniki papierowe, tak? Rozumiem, że ciężko nieraz to pochować, chociaż będzie o tym za chwilkę punkt, ale warto, a jeżeli nie masz takiej możliwości, to przynajmniej staraj się to zrobić estetyczne, czyli jeżeli mamy mydło, obok tego płyn do mycia naczyń, to zróbmy to w estetycznych, ładnych flakonikach, a nie niech stoi tutaj butelka Ludwika, przykładowo. Jeżeli mamy sprzęt AGD, to żebyśmy już kupując dobierali to kolorystycznie i stylem jeden do drugiego. Bo jeżeli będzie to pstrokate, jeden taki, jeden mały, drugi duży, w innym kolorze, w innym stylu, tu retro, tu nowoczesne, to też się zrobi bajzel. A nie tędy droga. Ja już, no, chyba super by było, gdyby nas było i po pierwsze na to stać, i po drugie, też żebyśmy mieli taką możliwość, żeby dobrać wszystko w jednym kolorze i w jednym stylu. Wątpię, żeby to było możliwe, bo pewnie, tak jak większość ludzi, dokupujemy coś z czasem, a to już wtedy trudno jedno do drugiego dopasować, ale warto spróbować. Punkt 6. Często jest tak, że mamy możliwość wykorzystania pionowych przestrzeni i oczywiście pasa między meblami. Pionowe przestrzenie, czyli jakaś ścianka niezagospodarowana, choćby bok lodówki, bok jakiegoś wysokiej zabudowy albo bok ściany, można tam zrobić płytkie półki na przykład, na przyprawy. W pasie między meblami oczywiście półeczki, relingi, są takie listwy zobal się nazywają, do których dokupuje się tylko później haczyki, różne półki na przyprawy, na książki kucharskie, etc. Nie lubię mieć, wracamy do tamtego punktu, nie lubię mieć nagracone, ale jeżeli mam mieć już powystawiane coś, to wolałbym mieć to zrobione estetycznie, no i z klasą. Jeżeli mamy małą kuchnię, często w blokach taki jest, taki tramwaj długi, a wąski, to warto zrobić. Wiem, że Ameryki nie odkryje, ale naprawdę jest to dobry pomysł, aby z jednej strony, gdzie nie mamy możliwości postawienia normalnej głębokości szafek, zrobić albo stolik podnoszony, przy którym będzie można usiąść, a przede wszystkim zrobić coś, odłożyć choćby przygotowane potrawy, albo choćby niewielki pomocnik, taki na 25 cm, 30 to już by było rewelacja, bo tam wtedy talerz głęboki stanie, taki, na którym po prostu będziemy mieli możliwość
odstawienia czegoś. Oczywiście na tej ścianie również możemy dać półki wyżej, bo półki u góry nam nie przeszkadzają, my tam aż tyle miejsca nie potrzebujemy. My tutaj przy biodrach potrzebujemy więcej, tak? Jak coś niesiemy, zakupy albo już potrawy w tacy czy talerze, to tu potrzebujemy więcej przestrzeni, a u góry nie potrzebujemy tyle, czyli jeżeli tam znowu jakieś półki zawisną, nawet przeszklone, witrynki, to też jest to dodatkowe miejsce do schowania. Kolejny punkt to właśnie o tym sprzęcie AGD, to już chyba 8, jeżeli dobrze liczę, poprawcie mnie w razie czego. Kolejny punkt, sprzęt AGD. Słuchajcie, bardzo często jest, spotykam się z ludźmi w różnych mieszkaniach i widzę, że sprzęt AGD jest nastawiony na całych blatach. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, wizualnie jest to zagracone. Po drugie, tak naprawdę niepraktyczne, no bo jak przygotowywać później potrawę, albo jeżeli przygotowujemy, to upieprzymy wszystko przecież dookoła i te przyrządy też, tylko naprawdę robimy sobie dodatkową pracę. Wygospodarujcie jedną szafkę głębszą na to. Jedna szafka. Mogą być to z frontem otwieranym, że otworzymy sobie i mamy tam ekspres do kawy, obok jeszcze stoi nam powiedzmy ten czajnik, albo stoi nam jakiś blender lub drugie urządzenie, krajalnica. Może być to szafka, gdzie szuflada nam jakby wyjeżdża, półka nam wyjeżdża i mamy tam na przykład właśnie tą krajalnicę, robot kuchenny, po skończeniu pracy zamykamy, jest ok. I kolejna sprawa, tak jak mówię, widzę dużo tego sprzętu i dużo takiego sprzętu jest, którego na co dzień nie używamy. Jak używamy go raz, 2 razy w miesiącu, to jest i tak sukces. To cholera, wynieś to do holu. No, ten raz, 2 razy w miesiącu przyniesiesz, męża pogonisz, a nie będzie to zagracało. Ja wiem, że dużo osób uważa, no, to się przyda. No pewnie, że się przyda. Ale jeżeli się przydaje tylko od święta, to nie ma sensu, aby to stało na blacie. Mała kuchnia nie oznacza, że mamy mieć tam bajzel w środku. Bo jeżeli będziemy mieli po prostu miszmasz, rzucony kakao, mąka, cukier, tu jakiś olej, tu herbaty i tak dalej, to nie będzie się nikomu dobrze z tego korzystało i zawsze będzie miał przeświadczenie, że ta kuchnia jest za mała, no to nic się nie mieści. Ale jeżeli wstawimy tam organizery, które są w cudzysłowie mobilne, że można je dopasowywać do danych rzeczy, danych produktów, które tam chcemy trzymać, czy to słoików, czy talerzy, to naprawdę będzie i ładniej to wyglądało. To jest mniejszy problem, czy mniejsza sprawa, ale po prostu będzie to funkcjonalniejsze. Będzie przyjemnie się korzystało z tej kuchni. Organizery do kuchni, czy to na sztuce, czy na talerze, czy na produkty, no właśnie po to istnieją, szczególnie do małych kuchni. Bo w dużej kuchni potrafimy tylko w jednej szufladzie mieć jeden rodzaj rzeczy, w drugiej drugi rodzaj i to też może ładnie wtedy wyglądać. Ale w małych kuchniach jest to przydatne. Następny punkt to podwójny rząd szafek. Często, a szczególnie jak ktoś ma wysokie pomieszczenie, ale te 2,60 tak samo zdaje to swoje zadanie. Podwójny rząd szafek, czyli górę mamy głębszą, nawet na 40 cm, 45 cm, to już jest dosyć głęboko, ale ok, może być taka, a drugi rząd płytszy. Po pierwsze, fajnie to zrobić, w zależności jaki macie styl, ale tak się często robi, że jest to w 2 kolorach. Nie jest to norma, ale zdarza się. W 2 kolorach to też optycznie no, może zagrać na naszą korzyść, a po drugie mamy tak naprawdę kolejny mebel, gdzie możemy schować produkty, naczynia. Jeżeli zrobimy sobie, tu akurat jest taka kuchnia, ale wysoka, tak, gdzie u góry zrobione jest jeszcze witrynki przeszklone, no to w ogóle pięknie wygląda, bo i lekko, no i mamy dodatkowe miejsca, a dla tych bałaganiarzy to jest jeszcze plus taki, że tak naprawdę kto tam będzie zaglądał do góry, czy jest to wszystko fajnie równo poukładane. Ok, punkt 11. Już kiedyś to pokazywałem, ale nadal mnie to cieszy i uważam, że to jest fajny pomysł. Pomyślcie, bo ja pamiętam w swojej, drugiej to kuchni też miałem coś takiego, że miałem zlewozmywak z deską, że deska przykrywała ten zlewozmywak, można na tym było kroić, a druga rzecz, jak był bałagan, wrzuciło się do zlewu, goście przychodzą, deskę się zakrywało,
posprzątane, ale nie, no są zlewozmywaki, gdzie możecie dać ociekacze, sitka, te deski do krojenia. Naprawdę jest to dodatkowe miejsce, które można wykorzystać. Bardzo praktyczna sprawa i ładnie to wygląda. Następny punkt, to już chyba 12, to tak jak wspomniałem o tym, że na bokach szafek można cokolwiek zrobić, czy w pasie między meblami, to dokładnie boki szafek, pod szafkami różne uchwyty warto zastosować, czy to na papier, czy na ręczniki, czy są półeczki na przyprawy przykładowo, lub można zrobić na frontach, bo jeżeli ktoś nie lubi właśnie tak jak ja mieć wystrojonej kuchni różnymi produktami, przyrządami, to można zrobić to na frontach, że w środku frontów jak otworzymy, to z boku mamy jeszcze dodatkowe półeczki albo choćby zawiesia na reklamówki, na różne worki czy na chochelki. No trzeba wykorzystywać takie pomysły. Kolejny, 13 punkt, będzie krótko. Ja to mówiłem chyba w odcinku o błędach w kuchni, a tu mówię też tak, że to byłby błąd robiąc inaczej, a druga rzecz niefunkcjonalnie. A niestety często jest tak, że ludzie mając małą kuchnię nie chcą robić szafek górnych do samego sufitu ze względu na to, żeby nie przytłaczało to swoim ciężarem. Po pierwsze materiałem, kolorem można zagrać, tak więc nie jest to wytłumaczenie żadne. Po drugie, po cholerę ma mi się tam kurz zbierać na tych szafkach górnych. A jeżeli ja sobie dodam 20 cm tam, czy 25 cm, no to ja jeszcze mam dodatkowe miejsce. Może półka mi wejdzie jakaś dodatkowa w tej szafce. No nie idźmy tą drogą. Jeżeli robimy szafki górne, dojedźmy nimi do samej góry. Ok, kolejny punkt, zanim przejdę do tego, według mnie jednego z najtrudniejszych do realizacji, to punkt 14. Często o tym mówiłem, dlatego będzie krótko, oświetlenie, ale po prostu gra światłem może zdziałać cuda. W takiej kuchni musimy mieć jasno. I zwróćmy uwagę nie tylko na ilość punktów, na ich rozmieszczenie. Streszczam się, bo o tym mówiłem już nieraz, zresztą to jest chyba troszkę już banał, bo to jest takie must have, musimy mieć dobre oświetlenie, ale zwróćcie uwagę nie tylko na ilość tych punktów, żeby blat był oświetlony, żeby cała kuchnia była, ale również źródła światła, ich moc, bo jest tak, ostatnio się spotkałem, że było fajnie, kuchnia miała sporo punktów, ale te żarówki, czyli źródła światła były tak słabe, że i tak był tam półmrok. I ostatni punkt, niełatwy, bo uważam, że w takiej małej kuchni nie powinniśmy stosować zbyt dużo materiałów. Najlepiej materiałów i kolorów. Najlepiej tylko 3. Ja wiem, że jest zasada 5 w pomieszczeniach, ale mała kuchnia, nie jest to proste. Ja wiem, 3 materiały czy 3 kolory, fronty jedno, blat drugie, pas między meblami trzecie i płytki czwarte. No jak? To już 4, tak? Słuchajcie, blat, pas między meblami może być w tym samym kolorze, w tym samym stylu. Płytki bardzo podobne do blatu. Fronty oczywiście też mogą być w jednym kolorze. Najlepiej jak będziecie myśleli o tym właśnie, jak Wasza kuchnia ma wyglądać, jeżeli nie korzystacie z projektanta wnętrz, nie będziecie mieli wizualizacji, zróbcie sobie moodboard, czyli tą taką tablicę inspiracji. Dobierzcie sobie te materiały, które według Was pasują, czy to z Pinteresta, czy z Instagrama, czy macie na żywo po prostu zdjęcia porobione u jakiegoś stolarza byliście, weźcie, porównajcie, czy Wam to pasuje kolorystycznie i funkcjonalnie. To nie jest proste, to nie jest proste, po to jest zawód projektanta i architekta, który gdzieś to czuje i potrafi dobrać, ale warto poświęcić temu więcej czasu, bo dzięki temu ta kuchnia może wyglądać estetycznie. Może, ponieważ maksymalizm też jest ok, eklektyzm jest super, ale to naprawdę jest wyższa sztuka jazdy. A jeżeli masz małą kuchnię, to lepiej czegoś nie spieprzyć. Tak więc, słuchajcie, zróbcie sobie moodboard, dopasujcie te 3 materiały, kolory, a uwierzcie, będzie to łatwiejsze w urządzeniu niż zabawa wieloma kolorami i materiałami. Wierzę, że te 15 punktów jest dla Was przydatne. Zastosowanie kilku z nich już na 100% Wam ulepszy tą kuchnię.
Sprawi, że będzie bardziej funkcjonalna i ładniejsza, lżejsza wizualnie, będzie się bardziej podobała, a przede wszystkim nie będzie wyglądała na właśnie taką małą i ciasną. Dajcie znać, co o tym sądzicie, jakie Wy macie jeszcze inne pomysły na małą kuchnię, co zrobiliście, co zastosowaliście. Jeżeli Wam się podobało, proszę o łapkę w górę, bo tak jak wspomniałem, to zawsze motywuje. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby nic Was nie ominęło. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronite w opisie.